Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam mojego z ulubionych Sony Ericssonów. Jest to model W595. Telefon posiada, jak widzicie, boczne klawisze ściszania, pogłaszania, zmniejszania, zwiększania zdjęć. Posiada on tutaj po drugiej stronie klawisz skrótu multimediów do odtwarzacza MB3. Po drugiej stronie znajduje się Fastport, ładowania, oczywiście odpowiedni dla Sony Ericssonów. Na tylnej ściance znajdziemy dwa głośniki główne. Są to głośniki stereo. Jeden znajduje się tutaj w tym miejscu, a drugi na samym dole. Telefon posiada, jak widać, aparat 3,2 megapiksele. Niestety nie posiada diody wspomagającej, która by służyła jako dioda, jako latarka. Niestety tego nie ma. W telefonie mamy wyświetlacz 2,2 cala na przedziale na 240 na 320. W telefonie zostało wgrane pamięci wewnętrznej 40 MB, ale została ona rozbudowana poprzez slot karty pamięci. Karta pamięci, jaką obsługuje ten telefon, to karta M2 od Sony do 8 GB. Telefon został wyprodukowany w 2008 roku. Sprawdzimy to na nalepce. E-mail. Przed tym zobaczymy naszą baterię w tym telefonie. Bateria, model baterii to BST33 o pojemności, jak tu widzimy, 950 Ah. Taka bateria jest w stanie wytrzymać do kilku dni intensywnego użytkowania, ale tylko wtedy, kiedy jest oczywiście oryginalna i nowa. Sprawdzimy sobie na nalepce, jak to wygląda. Telefon został wyprodukowany w 2009 roku, w 30 tygodniu. Teraz sprawdzimy sobie funkcje wewnętrzne tego telefonu. Sprawdzimy sobie aparat, odtwarzanie muzyki. Jak widzimy, po resecie ustawień fabrycznych bądź po zakupie tego telefonu w czasie premiery mogliśmy i możemy sobie ustawić język tego telefonu, podobnie jak w telefonach dotykowych. Można ustawić wiele innych rzeczy, ale ja od razu wychodzę, by zająć się ważniejszymi sprawami tego telefonu. Jak widzicie, nasze menu jest bardzo zbliżone do innych telefonów Sony Ericssona. Wejdziemy sobie tutaj do skrótu. Mamy tutaj menedżer plików, alarmy, aplikacje, połączenia wideo, czyli wideo rozmowy, kalendarz, zadania, notatniki. Notatniki, jak wspominałem wcześniej w innych Sony Ericssonach, można ustawić na ekranie głównym. Jest to bardzo fajna sprawa, bo nie zapomnimy o pewnych rzeczach bardzo ważnych. Synchronizacja, minutnik, stoper i kalkulator i pamięć kodów. Przechodzimy dalej. W rozrywce znajduje się tutaj track ID. Track ID służył głównie do tego, by nagrywać nieznaną muzykę i później wyszukuje nam tytuł bądź wykonawcę tego utworu. Niestety chyba już to nie działa w tych czasach. Usługi lokalizacyjne GPS, gry, Video D, Proto D, Music D służą do konwertowania muzyki, zdjęć i naszego wideo.
Sterowanie zdalne. Możemy sterować tym telefonem innym telefonem poprzez Bluetooth. Podłączamy się pod inny telefon, wpisujemy kod jednego i drugiego i możemy tam sterować tym telefonem, włączać dźwięki na przykład, pisać SMS-y i tak dalej. Nagrywanie dźwięku, czyli nagrywanie wszystkiego, co nas otacza, film pokazowy tego telefonu. Już nie będę pokazywał. Przechodzimy teraz do aparatu. Telefon niestety nie posiada autofokusu, co mnie bardzo boli. Niestety musimy robić bardzo nieruchomo, ustawić sobie telefon, by nie zrobić rozmazanego zdjęcia tym telefonem. Telefon posiada różne funkcje aparatu, jak widzimy. Można ustawić sobie najniższą jakość zdjęć na VGA 2 megapikseli i 1 megapikseli. Możemy robić zdjęcie nocą, ustawić sobie samowyzwalacz, różne efekty pochmurno, żarówkowo i tak dalej. Ustawić sobie różnego rodzaju efekty i tu mamy ustawienia wszystkie, które możemy zrobić, kiedy wykonujemy zdjęcie tym telefonem. Teraz pokażę Wam oryginalne MP3, jakie zostały wgrane do tego telefonu przez producenta. Jak telefon głośno gra na dwóch głośnikach. Jak widzicie, telefon ma dużą ilość wgranych MP3 oryginalnie. Teraz sprawdzimy sobie, jakie telefon oryginalnie posiada wgrane aplikacje i gry. Jak widzimy, oryginalnie zostały wgrane aplikacje, tutaj akurat w tym momencie gry. 4 jest. Zobaczymy też aplikacje. Aplikacji jest znacznie więcej. Tu mamy dość ciekawe aplikacje, na przykład Walkmake, w której możemy sprawdzać sobie ilość spalonych karoli w ciągu dnia. Bardzo fajna aplikacja dla ludzi, którzy biegają. Mamy też aplikację YouTube. YouTube niestety chyba już nie funkcjonuje w tym telefonie. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was na kolejne z udziałem Nokii i Sonrysonów. Cześć.